Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj mam dla Was kilka porad na temat podróżowania po Kambodży. To jedziemy. Pierwszy, taksówki. Tu nie ma zaskoczenia. Temat taksówek i zawyżonych cen dla turystów, szczególnie z każdego lotniska, nikogo chyba już nie dziwi. Ale dla tych, którzy w Azji są po raz pierwszy, to powtórzę. Przed podróżą ściągnijcie sobie aplikację Grab, która jest odpowiednikiem naszego Ubera czy Bolta. Przez tę aplikację możecie łatwo i szybko i tanio zamówić tuk-tuka we wszystkich popularnych turystycznie miejscach w Kambodży i również taksówkę z lotniska. Używanie tej aplikacji zaoszczędzi Wam naprawdę wiele niepotrzebnego stresu. Po drugie, pieniądze. Temat pieniędzy jest chyba najbardziej stresujący w Kambodży. Dlaczego? Ponieważ operuje się tutaj lokalnym rielem kambodżańskim, ale również dolarem. Całkiem normalne jest to, że jak zapłacisz za posiłek w dolarach, to dostaniesz resztę w rielach. Trzeba więc szybko nauczyć się przeliczać te waluty, aby wiedzieć, czy dostałaś poprawną resztę. I wbrew pozorom nie jest to takie trudne. $1 to 4000 riel, czyli $10 to 40 000 riel. Jeśli Twój posiłek kosztuje $2, to jest 8000 riel. Jeśli zapłacisz $10 banknotem, to powinnaś dostać 32 000 riel reszty, albo $8. Ale uliczni sprzedawcy raczej wydadzą resztę w rielach, a nie w dolarach. Ważną rzeczą jest to, aby mieć małe banknoty przy sobie. Jeśli masz na przykład $100, zrobisz zakupy za $3, to prawdopodobnie nikt Ci nie wyda. Nawet w sklepach spożywczych, w dużych sklepach spożywczych. Ja rozmieniam dolary w bankach, ale nawet te nie zawsze będą miały czy chciały rozmienić dolary. Ale wszędzie można zapłacić w rielach. Jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby ktoś mi powiedział, że przyjmuje tylko dolary. Ostatnią wskazówką jest to, żeby płacić tam, gdzie można kartą. Ja używam karty Revolut, wymieniam w niej złotówki na dolary i później płacę w dolarach. Im mniej kasy wyjmę z bankomatu, tym mniej płacę za prowizję. Jeśli nie słyszeliście wcześniej o karcie Revolut, to zapraszam do linka w opisie, z którego dowiecie się więcej na ten temat. A poza tym uważam, że trzeba mieć ze sobą co najmniej 2 karty, na wypadek jakby bankomat zjadł Wam jedną kartę, albo swoją gdzieś zgubicie, albo ktoś Wam ją ukradnie cenę. Kambodża jest ciekawym krajem. Jest to jeden z najbiedniejszych krajów w regionie, ale jednocześnie jest dość drogi w porównaniu na przykład z Tajlandią. Transport, jedzenie, kawa, praktycznie wszystko jest 2 razy droższe w Kambodży. Żeby ograniczyć koszta, polecam jeść lokalne jedzenie z food trucków, które często znajdziesz w okolicach marketów czy targów i w centrum miasta. Posiłek w takich miejscach to około $1,5 do $2. To już jest przyzwoita kwota. Również polecam kupować owoce na przykład czy warzywa na lokalnych marketach. Są 2 do 3 razy tańsze niż w sklepach. Na przykład za arbuza zapłacicie około $0,5 za kilogram owocu smoczego, około $1,5. W ten sposób możecie dużo zaoszczędzić na jedzeniu. Transport. Transport miejski praktycznie nie istnieje. Tylko w Phnom Penh znalazłam autobus miejski, ale ta linia była krótka i można nim było dojechać tylko na małe odcinki. Tak więc pozostają tuk-tuki albo siła własnych nóg. Jeśli chodzi o transport między miastami, to polecam zarezerwować transport na takich stronach jak One2Go. Link znajdziecie w opisie. Hostele. Ceny przyzwoitych hosteli zaczynają się od 20 zł za noc, ale prąd jest drogi w Kambodży, dlatego wiele hosteli i hoteli nie ma klimatyzacji. Wybierając noclegi, upewnijcie się, że pokój ma klimatyzację, bo inaczej będzie Wam ciężko zasnąć. Ja większość noclegów bukuję na platformie booking.com. Dzięki licznym filtrom łatwo na tej platformie można znaleźć odpowiedni nocleg. Link znowu znajdziecie w opisie. Kolejną rzeczą jest to, że wiele miejsc nie ma ręczników czy mydła w łazienkach, więc warto dopytać o takie rzeczy i mieć na wszelki wypadek ze sobą. Bezpieczeństwo. Kambodża to raczej bezpieczny kraj. Nie czułam się tutaj nigdy niebezpiecznie podróżując solo. Ale w Phnom Penh wszyscy lokalsi, których spotkałam, uprzedzali, żeby nie mieć przy sobie za dużo gotówki, żeby uważać na telefony i kamery i ogólnie podobno kradzieże często się tam zdarzają. Nawodnienie. W podróży po krajach z tak gorącym klimatem jak Kambodża trzeba pamiętać, żeby pić dużo wody w ciągu dnia. Ja polecam butelkę z filtrem firmy LifeStraw. Ja podróżuję z nią od kilku miesięcy właśnie po Azji. Piję wodę tylko z kranu i nie miałam żadnych problemów. LifeStraw naprawdę się sprawdza. Butelki z tym filtrem możecie kupić na Amazonie. Znowu link znajdziecie w opisie.
Pułapki na turystów. Z mojego doświadczenia wynika, że Kambodżanie są bardzo uczciwi. Raczej nie spotkałam się tutaj z naciąganiem czy oszukiwaniem na cenach. Jedyna rzecz, o której słyszałam, ale sama jej nie doświadczyłam, to wycieczki łódką po jeziorze Tonle Sap koło Siem Reap. W tym przypadku, rezerwując wycieczkę, upewnijcie się, że nie będziecie musieli już za nic dopłacać, bo często się zdarza, że wpłyniecie łódką na jakiś teren, trzeba oddzielnie zapłacić, albo że będziecie musieli zmienić łódkę i zapłacić za tą kolejną. Ale poza tym nie słyszałam o żadnych innych przekrętach. Tak więc w Kambodży powiem, że raczej podróżuje się całkiem komfortowo i nie jest to bardzo stresujący kraj. To tyle dzisiaj ode mnie. Dzięki za uwagę i życzę udanych podróży po Kambodży. Jeśli podobał Wam się ten film, zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie komentarz. Pozdrawiam. Kamila, czyli Polka w podróży.